Zaufalibyście obcym ludziom w kraju, którego prawie nie znacie? My właśnie to zrobiliśmy. W Dominikanie. A 10 minut później siedzieliśmy już w ich samochodzie. Jemy śniadanko i ruszamy do Barahona szukać mieszkania na miesiąc. Jedziemy w ciemno. Nie mamy żadnego planu, wysiądziemy i będziemy pytać ludzi. Zobaczymy, jak szybko je znajdziemy. Myślę, że bez problemu. Na miesiąc, a potem zobaczymy co dalej. Śniadanie. Szakszuka numer 2. Jonatan nabiera wprawy. Szakszuka. Claro. Już jest bardziej ten. Dzisiaj ma esse, Na nie? poziomie. Dzisiaj ma totalnie esse. Buenas. Plan był prosty. Wynająć mieszkanie na miesiąc. Bez portali, bez rezerwacji online. Chcieliśmy zapytać ludzi na miejscu. Poprzednie doświadczenia pokazały nam, że właśnie wtedy wszystko układa się najciekawiej. Dana do stołu. Oto wynik pracy Jonatana na dzień drugi. Całkiem. 3 godziny drogi i zaczęliśmy polowanie. Jonatan jak na prawdziwego dżentelmena przystało prowadzi moją walizkę. Tak. I to nie jest usługiwanie, to jest okazywanie miłości, nawet przyjacielskiej. To nie jest usługiwanie. Jeśli ktoś chce wyśmiać go, że jest pantoflem, to niestety to nie jest ten przypadek. Dobra, idziemy tędy, bo tu jest taki pilul. Zależy wszystko od intencji, z którą coś robisz. Tak wygląda Dominikana. Trafiliśmy do miejsca pełnego Dominikańczyków. W dłoni piwo, w powietrzu salsa, muzyka głośna, a jeszcze głośniejszy śmiech. Nie minęły 3 minuty. Mieliśmy już znajomych. I wtedy przyszła do mnie myśl. Jeśli nie wierzysz w istnienie dobrych ludzi, może po prostu patrzysz przez filtr swoich doświadczeń? Ja wierzę w pomocnych ludzi, bo skoro ja staram się taka być, to wierzę, że inni też istnieją. Jakiś gość ze Stanów nas porwał pod swoje skrzydła. Tu jest jego auto i ma nas zawieźć gdzieś. Ładny apartament jakiś. A nie no, śmiesznie. A jego brat jest policjantem, powiedział, że nas będzie ochraniał w Barahona. Ale wiara to jedno. Zaufanie to drugie. Nie ufam od razu. Najpierw słucham ciała. Czy jest spokojne? Czy coś mnie ściska? Potem patrzę na czyny. A dopiero na końcu słucham słów. Nie minęło 10 minut. Mieszkanie znalezione. Zostaliśmy zapakowani do samochodu, zabrani na szybkie rozeznanie terenu i zawiezieni pod obiekt. Jeszcze kilka lat temu uznałabym to za lekkomyślność. Dziś wiem, że to intuicja. Dawniej potrzebowałam mieć wszystko zaplanowane. Dziś coraz częściej pozwalam, żeby życie mnie zaskoczyło. Cena? Po znajomości. Zaskakująco niska. Umowa? Na miesiąc. Oczywiście ustna. Opłaty? Tygodniowe. Todo es para ustedes, zapewniał właściciel. Taras, kuchnia, basen, jacuzzi, 3 domki, wszystko tylko dla nas. W Dominikanie dobra cena często oznacza drugie dno. Czy miałam spokój w ciele? Nie tym razem. Ale wzięliśmy, bo przecież nie byłam tam sama. A wieczór powoli dobiegał końca. Jak Ci się podoba finał dzisiejszego wieczoru? No, dzisiejszy dzień to jest taka niespodzianka, że to jest niemożliwe, nie?
Ale dobrze zaczynamy Trzeba się podróż. bać ludzi? Zaczynamy tutaj podróż. Trzeba się bać ludzi, czy trzeba im wręcz ufać? przeciwnie, wręcz Dokładnie. przeciwnie. Czuć vibe, podążać za intuicją. Przyciągania. Niedziela, godzina 20. Siedzą i szanują. Mieliśmy też okazję zobaczyć, jak mieszkają lokalni ludzie. Skromnie, prosto, bez filtrów z Instagrama. No. Listen, we're calling. Am I Johnny? You see, they have one inside, but another one outside for emergency. That's what we call it over here, letrina. Mi mamá te sabe, le estoy presentando a ellos. Ella es my mother. Le está diciendo que está de mi mamá. Ah, ¿eso para vender? Oh, yeah. ¿Sí? Ah. It's good. Oh, Gonna buy it? wow. Una de 10 y una de 5. Like Your you mother? guys- Ah, it's for all for us? Yeah, she Ah, give so me one extra. cute. Con amor. Con amor. Con mucho amor. Mira. ¿Ya comían ustedes no? ¿Ya comían? ¿Ya hemos visto? Sí, ya comemos. Ya comían. She real sweet. Esta casa es suya, cualquier cosa. Muchas gracias. That's my mother, because she say I'm his son. That's my mother. Esta es mi mamá también. Sí, Muchas gracias, mama. Chcę zobaczyć, jak kasa tu wygląda. Ta kasa tu wygląda. Puede ser, pero que vamos a hacer una diligencia con ellos. sí, está bien. Ella está firmando para mandarlo para allá, para ver. Ajá, venga aquí Ven también. aquí, ven. Ajá. Ven. Vamos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Vete. Síguela a ella. Sí, aquí. Mira. Ah. ¿Y ese es de quién? ¿De qué es ese cuarto? Ese cuarto de cualquiera. Oh, that's for, Este es el de nosotros. that's for the guests. Es el de ella. El del esposo. Ah, esposo. Ajá. Son 3. Odwiedził nas też nieproszony gość, który wywołał ogrom stresu i paniki. O fuck, stonoga. Ja dupie, ale bydle. My tu śpimy! O nie. O już taki przeszły. Grałaś ich? Tak, za każdym razem wygrałam. Mi się tak wydaje. No, Polka rozwaliła system. Empanada queso. Johnny, co masz? Gryzamy Johnny? się, takoski. Tak. Dominican food. Wygląda jak podobne. Nic nie mówi. Chyba go wciągnęło. Ocena? 100 na 10. Ile sera? Wow, patrz. Wow. Mega. Ruszamy na zwiedzanie. Dla mnie łapanie stopa jest mega niekomfortowe, ale wyszłam ze strefy komfortu. Pomachałam ręką i silnik nie zatrzymał. Nie no, pomachałam na jeden samochód, no ale się nie zatrzymał. Ale zaraz przyjechały za nim 2 następne i się zatrzymały. Na które już nie machania w machał. sumie. Bez machania. Nie wiem, może chyba, że widzieli z daleka jak macham, ale chyba nie, bo to nie minęło przypadkiem więcej czasu. No nie wiem, nieważne, ale zaraz będziemy na przepięknej plaży. O, lifestyle łapania na stopa transportu nam się spodobał. Będziemy kontynuować. Nie, Johnny? Tak. Johnny? Zresztą ze stanem naszego portfela już nie ma wyjścia. Ale bydle. Czekaj, mogę tu postawię.
Ale bydlak, nie? Tarantule są. O, uwaga, uwaga. Woda? Turkus jak z folderu. Piasek? Idealny. I kilka dodatków, które skutecznie odebrały ochotę na opalanie. Plaże, woda, znaczy tak, woda piękna, piasek jest mega przyjemny, kolor ładny i tak dalej, góry, ale są takie śmieci, że tu, i to cały czas tak, tu nie ma ochoty w ogóle leżeć. Karaibska stołówka. Pieniążki się skończyły, teraz jemy ryż. Nie no, jeszcze są, bo są dodatki do ryżu. Jak pojawi się ryż z samą kukurydzą albo z samym sosem, to znaczy, że już nie ma pieniędzy. Jakie wielkie to jest w ogóle. Pranie, runda druga, gwarantowana. Johnny i jego koszula. Chyba spodobała się ptaszkom. Ua. Ponownie czuję się jak w filmie. Siedzę sobie w ogródku, maluję sobie nóżki, smaruję. Olejuję, dbam o siebie. Tu siedzi jeden przystojniak, a tam mamy ogrodniczego, który nam maluje. Ogrodniczy, co malujesz? No jak w filmie siedzi sobie pani w Ameryce, blondynka, a oni złota rączka. Majster. Majster. A majster nam tutaj maluje, jeździ po awokado, robi co trzeba. No i tak. Akcja? Stop. Złapany. Ciekawe kto. No idę. Małżeństwo zawiozło nas na plażę San Rafael. Oddali nas w ręce policji, która udzieliła kilku ostrzeżeń. Fale były ogromne, więc i zakaz wchodzenia do wody. I wiecie co? Czasami najpiękniejsze miejsca są po to, żeby na nie patrzeć, nie żeby je zdobywać. Do oceanu prowadziła rzeka. Lodowata, naprawdę. Ale w niej akurat można było się zanurzyć. Kontrast mocny, jak cały ten dzień. Dzisiaj tańczyłam do jednej piosenki, takie to było dla mnie wow, że 3 lata temu to chyba było, jak się dowiedziałam, że jestem chora na depresję. Byłam w bardzo ciężkim stanie, naprawdę. Było piekielne dla mnie. Tańczyłam do takiej piosenki Get Out My Head. Tak jakby ją wtedy pamiętam, tańczyłam i śpiewałam właśnie do tej depresji, żeby wyszła z mojej głowy. I tak jakby ją chciałam wygonić, tak, z mojej głowy. I dzisiaj do tej samej piosenki sobie tańczyłam rano, tam w tym miejscu, gdzie jesteśmy, z taką już radością, z taką wolnością, miłością, taką bez presji, bez niczego. To było takie piękne dla mnie, tak różnica 3 lat. Wtedy w takim więzieniu emocjonalnym, więzieniu tutaj umysłowym, takim bólu, takim nie miałam ochoty żyć, a teraz pełna życia, radości, wolności. Tańczyłam do tej piosenki tak, tam na tym naszej antresoli, czy jak to tam, nie wiem, po prostu tam na tym naszym slegu. To było takie piękne dla mnie, że udało mi się do tego doprowadzić, tak, że się nie poddałam, że przepracowałam tą depresję. I ona tak naprawdę mi życie uratowała, bo gdyby nie ona, nie byłabym tutaj dzisiaj. Podróżuję. Odkrywam nowe miejsca, ale prawda jest taka, że gdzieś w środku
wciąż czekam na powrót do Kolumbii. Myślałam, że z czasem będzie mi łatwiej. Nie jest. Potem kolejne spotkanie z tymi samymi ludźmi, którzy pomogli nam z mieszkaniem. Chwila odpoczynku i powtórka z autostopu. Co? Niespodzianka, nie? Zdroweczko. Dawaj, Johnny. Mamy dwóch kandydatów, albo Sprawdźmy twoje zdolności przekonywania ludzi. A to nie są oni? Tak! No way! No nie gadaj! To się nie dzieje! A przed chwilą pomyślałem, że tak będzie. A ja to powiedziałam. I na kogo trafiliśmy? Na to samo małżeństwo. Zamiast tymi samymi ludźmi. Przypadek? Już mówiłam, że w nie nie wierzę. To samo małżeństwo. Drugi raz. Tego samego dnia. 25 km od miejsca, w którym się poznaliśmy? Statystyka? Może. Ale ja coraz częściej widzę coś innego. Kiedy przestajesz kontrolować wszystko, życie zaczyna układać scenariusz dla ciebie. Podróże uczą mnie jednej rzeczy. Zaufanie to nie naiwność. To decyzja. Decyzja, żeby czasem zrobić krok, zanim wiesz, dokąd prowadzi droga. Państwo nas podwieźli pod same drzwi naszej posiadłości, naszej kabanie. No, ten dzień pełen synchroniczności nieźle, nie? Najpierw spotkaliśmy tego gościa, który nam pomógł tą willę właśnie ogarnąć, a potem tych samych państwo, co nas podwieźli w tamtą stronę. Pierwsze 2 tygodnie w Dominikanie dobiegły końca. Przed nami jeszcze 1,5 miesiąca. I coś mi mówi, że ta wyspa ma dla nas jeszcze kilka dobrych historii. Do powrotu do Kolumbii z 6 miesięcy zostało już tylko 5. Ale czy ktoś mógłby przewinąć czas? Poproszę. No nic, Kolumbia uczy mnie cierpliwości po raz kolejny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!